Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym filmie, jak już możecie zauważyć po tytule filmu, zaprezentuję Wam kamery, rejestratory, które będą się pojawiały u nas na stronie ozicam.pl. Niektóre z nich pojawią się w tym tygodniu, a niektóre już są, jak na przykład kamera 12 megapikseli. Dzisiaj zaprezentuję Wam tylko część kamer, które będą się pojawiać u nas na stronie, ze względu na to, że wszystkie bym tutaj nie zmieścił. Poprawimy tą. Poza tym pokażę Wam jeden z zestawów, które będą w komplecie. Rejestrator, kamery, a nawet okablowanie. Ale zacznę od początku. Mianowicie, co to są w ogóle za kamery, rejestratory? Otóż wszystkie kamery, czy też rejestratory, które dzisiaj będę pokazywał, są to urządzenia na aplikacji Videolink. Jak już niektórzy z Was wiedzą, posiadaliśmy wcześniej już kamery na aplikacji Videolink. Zresztą tutaj możecie zobaczyć. A teraz rozszerzamy asortyment o większą ilość tych kamer. Jak już niektórzy z Was wiedzą, zanim pojawi się cokolwiek u nas na stronie ozicam.pl, to musi spełnić moje oczekiwania. I właśnie, jeżeli chodzi o ten sprzęt do monitoringu, to ja jestem bardzo z nich zadowolony, dlatego też rozszerzamy nasz asortyment właśnie o te kamery, czy też rejestratory. Chociaż zawsze znajdzie się coś, co jeszcze bym udoskonalił w tych kamerach. Być może w przyszłości zostanie jeszcze coś wprowadzone do tych kamer, ale już w tej chwili jestem i tak bardzo zadowolony z tego, co obecnie jest zaimplementowane w tych kamerach. I żeby była jasność, te kamery są w 100% kompatybilne z naszymi rejestratorami, które już sprzedawaliśmy wcześniej, więc jeżeli ktoś z Was posiada od nas rejestrator, to na 100% te kamery będą działały z tym rejestratorem. Ale te kamery są też kompatybilne z rejestratorami Hikvision, Dahua, BCS. Bo dużo osób szuka właśnie kamer, jakichś zamienników do Hikvision, Dahua, ponieważ oryginalne kamery do właśnie tamtych systemów nie dość, że dużo kosztują, to i tak nie mają takich funkcji co nasze kamery. Dlatego też jeżeli ktoś posiada już system Hikvision, Dahua, BCS, czy też już nasze wcześniejsze rejestratory, bez problemu te kamery będzie mógł do tego systemu swojego dołączyć i będzie to działać. I dodatkowo te kamery, przynajmniej w większości tych kamer, jest zamontowany przetwornik Sony IMX Starvisa, co dodatkowo gwarantuje bardzo dobrą jakość obrazu. I tutaj w zależności od rozdzielczości, czy to będzie 8 megapikseli, czy też 12 megapikseli, inny przetwornik jest zainstalowany, natomiast jest to przetwornik Sony. I teraz na początek pokażę Wam każdą z tych kamer. Króciutko, dosłownie króciutko opowiem o danej kamerze, a cała recenzja danej kamery będzie pojawiać się w kolejnych filmach, czy też rejestratora. Zaczniemy od prawej strony. I właśnie pierwsza kamera od prawej strony jest dwuobiektywowa, czyli tak zwana panorama. Ta kamera tworzy nam po prostu obraz z dwóch obiektywów, jeden kompletny obraz szerokokątny. Ona na przykład nie posiada właśnie przetwornika Sony, dlatego też mówiłem, że nie wszystkie. I właśnie tego typu kamera niestety nie posiada przetwornika Sony, ale i tak obraz jest moim zdaniem bardzo ładny. Poza tym obiektywy tutaj są 4 megapikselowe. Podejrzewam, że w przyszłości będą też instalowane 8 megapikselowe. Wiadomo, im wyższa rozdzielczość, tym też to się przekłada na cenę. Tutaj mamy już sporawą kamerę, jak widzicie. Jeżeli chodzi o długość kamery od stopy do tutaj tego daszku, jest to 30 cm, więc dosyć sporo. Natomiast jest to kamera 12 megapikselowa i obraz naprawdę robi wrażenie. Ale oczywiście obraz pokażę Wam, jak już będę omawiał daną kamerę, więc będziecie mogli sami się przekonać o tym. Być może zrobię jakieś porównanie, sami zobaczymy. I tutaj w tej kamerze oczywiście jest przetwornik IMX. Chcemy tutaj jak najlepszą jakość obrazu. Następna kamera, ona występuje w zestawie. Jak już wspomniałem, też będziemy posiadać u siebie zestawy właśnie Videolinka. I ta kamera jest właśnie w zestawie. I w zestawie jest tym rejestratorem. Czyli jest to rejestrator PoE na 8 kamer. I tutaj oczywiście możemy tak samo jak we wcześniejszych naszych rejestratorach USB, HDMI, VGA. Tutaj mamy wejście, wyjście na audio. Rejestrator jak rejestrator. Ale co mamy w zestawie? Czyli rejestrator
W zestawie mamy 8 takich kamer IP, 8 20-metrowych przewodów, skrętek, przewód od rejestratora do routera i to wszystko, co jest niezbędne do uruchomienia takiego zestawu. Więc za chwilkę podłączę Wam taki rejestrator, taką jedną kamerę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda i zobaczycie sami, jak łatwo dodać taką kamerę do tego rejestratora. Tak naprawdę nie trzeba nic robić. Ten rejestrator sam doda tą kamerę. Zresztą te rejestratory, one w ogóle same dodają. Tylko podłączacie i nawet nie trzeba ruszyć myszką. Nic, kompletnie nic, a rejestrator sam wyszuka i doda kamery. Zresztą za chwilkę się sami przekonacie. Natomiast jeszcze pokażę Wam tą kamerę. Ta kamera jest to kamera 8 megapikselowa. Ona posiada ten sam przetwornik co ta kamera. Różnica polega na tym, że ta jest obrotowa, a ta jest tubowa. Dużo osób szukało właśnie kamer tubowych. Możecie zobaczyć, to jest 12 megapikseli, to jest 8 megapikseli. Jest różnica, prawda? I teraz jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Wszystkie te kamery posiadają PoE. Wystarczy, że podpinamy skrętkę, na przykład do rejestratora PoE i to wszystko. Nie potrzebujemy ciągnąć dodatkowego zasilania do kamery. Podłączamy tylko skrętkę do kamery, do rejestratora i nic więcej nas nie interesuje. Więc ten rejestrator zaraz podłączymy, a tutaj pokażę Wam ten rejestrator. To jest też ciekawy rejestrator, ponieważ ten rejestrator jest na 36 kamer. Czyli w tym momencie też będziemy posiadać rejestratory na więcej niż tylko 8 czy 16 kamer, jak do tej pory. W tym momencie będą również rejestratory do 36 kamer. I do tego rejestratora też bez problemu będziecie mogli dodać kamery Videolink, ale również kamery na XMA, Hikvision, Dahua. Wszystkie te kamery będą działały na tym rejestratorze. Bez problemu. A teraz zajrzymy do środka. Co znajduje się w takim rejestratorze? A żeby dostać się do środka, musimy odkręcić tą śrubę. Tutaj 3. No i oczywiście z tej strony jedną. Otwieramy. Mamy płytę główną, ale jak widzicie, mamy sporo miejsca na 2 dyski. Jeżeli ten rejestrator posiada obsługę 36 kamer, no to fajnie, że posiada również możliwość podłączenia 2 dysków. Tutaj w tym miejscu możemy jeden dysk podłączyć, tutaj oczywiście drugi. Tutaj mamy śrubki, które są do dysków. To jest oczywiście do zasilania dysków, a to jest do komunikacji. Złącze SATA. I co jest jeszcze fajne? Fajne jest to, że mamy duży radiator, który chłodzi nam nasz procesor. Tutaj jest zastosowane pasywne chłodzenie. Dzięki temu możecie bez problemu taki rejestrator trzymać na przykład w pokoju. Bo jeżeli byśmy zastosowali aktywne chłodzenie, no to jednak te wiatraczki słychać. I teraz na początek podłączymy rejestrator PoE. Podłączymy pod nią jedną kamerkę i sami zobaczycie, jak wygląda interfejs na takim rejestratorze i jak na przykład dodaje się kamery do takiego rejestratora. Więc podłączamy. Jak już wspomniałem, z tym rejestratorem są dedykowane takie oto kamery. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać też inne kamery do takiego rejestratora. Jeżeli posiadacie inne kamery, które zakupiliście na przykład już od nas na aplikacji XMA, też ten rejestrator znajduje te kamery i też automatycznie dodaje, z tym, że po protokole ONVIF. Więc jeżeli Wasze kamery posiadają protokół ONVIF, do tego rejestratora, czy też do tego, bez problemu można dodać takie kamery. Rejestrator się uruchamia, weźmiemy na większy podgląd. I w zestawie też jest myszka bezprzewodowa do tego rejestratora. OK. Jak widzicie, ja już miałem jakieś kamery pododawane do tego rejestratora, więc jest teraz informacja, że nie ma ich. Natomiast konfiguracja IPC, czyli konfiguracja kamer albo konfiguracja kanałów. Jeżeli chcemy wyszukać kamery, to konfiguracja kanałów. Usuniemy wszystkie kamery, czyli zaznaczamy, usuń wszystko. OK. Wyjście. I teraz, jak mamy już uruchomiony nasz rejestrator, zobaczcie, co się stanie, jak podłączę internet do tego rejestratora. Ale zanim to zrobię, to też podłączę kamerę. Podłączam kamerę i podłączam skrętkę. Zobaczcie. I co się teraz stanie? Zaraz zobaczycie. Tylko podłączyłem skrętkę i patrzcie. Błyskawicznie
następuje dodawanie kamer. Widzicie, pod pierwsze gniazdo mam podpiętą tą kamerę. Tutaj mamy akurat tą kamerę. W tym przypadku mamy kamerę na aplikacji Camhi. Tak jak wspomniałem, tutaj nie będę Wam pokazywał całości. Nie będę Wam pokazywał, jak na telefon dodać i tak dalej. To zrobimy sobie w osobnym odcinku. Podłączymy więcej takich kamer, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Chciałem Wam pokazać, jak to jest bajecznie proste. Podłączamy i tylko czekamy. A na przykład w to miejsce podłączymy taką kamerę. I ten rejestrator sam powinien dodać tą kamerę. Ja nie potrzebuję nic robić. I kamera wygląda w ten sposób. Widzicie? Obraz jest podzielony na pół. Tak to wygląda. Więc teraz wyłączamy rejestrator PoE i podłączamy rejestrator 36-kanałowy, który obsługuje kamery 12 megapikseli. Nawet 12, ponieważ możecie podłączać kamery 2 megapikselowe, 5, 8, a nawet 12 megapikseli. Brak dysku twardego. Nie wkładaliśmy do środka dysku. Mamy podłączony router, więc rejestrator też wyszuka w naszej sieci wszystkie kamery, jakie posiadamy i sam je doda. My nic nie musimy robić. I tutaj mamy 12 megapikseli w tym rogu. Ale specjalnie nie będę dawał na pełny ekran, żebyście nie widzieli jakości, a jakość jest naprawdę bardzo fajna. Pokażę Wam za to rozdzielczość. Jest to 12 megapikseli. I ten rejestrator obsługuje bez problemu 12 megapikseli kamery. Jak widzicie, możecie zmniejszać aż do Full HD. Ta kamera pozwala nam nawet na 4 megapikselach użyć 60 klatek. Jak ktoś oglądał mój poprzedni film, to wie, że na tej kamerze, której testowaliśmy wykrywanie tablic, mogłem ustawić 60 klatek tylko przy 8 megapikselach. A specjalnie jakości Wam nie pokażę, żeby wprowadzić nutkę ciekawości. I na dzisiaj to już będzie wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!